Jesteśmy dzisiaj po południe. Właśnie wróciłam z Moniką z lunchu. Monika pojechała do domu, a ja muszę się ogarnąć i zrobić parę rzeczy w mieszkaniu. Przygotować jedzenie i troszkę pomontować, troszkę posprzątać. Wszystko po troszeczkę, ale to dlatego, że wiele czasu mi nie zostało, jakaś godzina, półtora, więc chciałabym zrobić jak najwięcej w tym czasie. Muszę na pewno nam dzisiaj jeszcze wstawić miniaturkę i opis, bo wchodzi nowy film o pofarbowanych moich włosach. Nadal płaczę, jak patrzę w lustro. Monika trochę była zdziwiona, że to takie dziwne kolory mi wyszły. Czekam na zamówioną szamponetkę, coś takiego, co już wcześniej miałam tutaj na kanale, które stosowałam i polubiłam. Co prawda trzeba prawie co tydzień robić, odświeżać ten kolor, ale ja i tak tego nie robiłam, co 2 tygodnie około, więc to jest naprawdę fajna rzecz. Ale najpierw kawa, to jest taki must have, żeby nie zasnąć i wtedy będę mogła się wziąć za robotę. Najpierw myślę, że skończę ten film i troszeczkę sprawdzę, co tam muszę podmontować w jednym z filmów i wtedy zajmę się obiadem. A reszta będzie na posprzątanie, jeżeli mi starczy czasu. Taki jest plan. To ruszamy. Montowania filmów chciałam Wam ogólnie powiedzieć o jednym programie, który ostatnio oglądam. Jak wiecie, jestem bardzo dużą fanką. Oj, za głośno. Jestem bardzo dużą fanką Love is Blind i ostatnio zabrakło mi tego programu. Co prawda wychodzą teraz... O, mój mąż dzwoni, poczekajcie. Nie? Dobrze, skończyłam rozmawiać z moim mężem trochę późno i właśnie rozmawiając o Love is Blind zaczęłam oglądać Miłość się ślepa Habibi, czyli taką wersję muzułmańską i powiem Wam szczerze, że jest to bardzo ciekawe, takie kulturalnie. Nie wiem, na ile to jest tutaj prawda, na ile to jest ten program taki bardzo przerysowany, ale ogólnie kulturalnie to jest bardzo ciekawe doświadczenie, patrząc jak funkcjonuje tam to wszystko, niż jeżeli my jesteśmy przyzwyczajeni. Bardzo takie nietypowy ten program. Widać, że na przykład jak przemieścili już się do hotelu, tutaj uwaga, spoiler, to nie śpią razem. Już są takie duże kłótnie. Ogólnie podejście do związków w tych czasach jest naprawdę takie troszkę czasami staromodne, więc ogląda się to naprawdę w taki nietypowy sposób. Myślę, że bardzo ciekawie, żeby spojrzeć, jak funkcjonują inne kraje i jestem zdziwiona. Jestem naprawdę zdziwiona. Nie wiem, czy dam radę obejrzeć wszystko, bo niektóre sytuacje, niektóre pary naprawdę mnie strasznie denerwują i w większości mam jakieś takie zastrzeżenie, aż taki cringe czuję, takie coś tu jest nie tak. Przez cały czas mam takie dziwne uczucie, że coś tu jest nie tak. Albo ja mam jakieś złe myślenie, albo oni jakoś tak, ich system wartości jest tak różny od mojego, że tak niekomfortowo mi się trochę to ogląda, więc zastanawiam się, czy to obejrzę do końca. Jakie interesuje mnie podejście tych ludzi, interesuje mnie jak oni patrzą na świat, ale to jest tak czasami niekomfortowe, że ciężko się to ogląda. Dajcie znać, jeżeli oglądacie także, a jeżeli nie, to czy zaczniecie i Wasze wrażenia. No i teraz jeszcze karetka jedzie, chyba karetka. No ale wracając do tematu, to mówię, że naprawdę dziwnie mi się to ogląda i jestem ciekawa, czy to są moje prywatne odczucia, czy Wy także macie podobne odczucia oglądając ten film. Bo to jest tak dziwne uczucie. Jestem
dawno się przy takim programie, takim rozrywkowo, ja to mówię guilty pleasure, programie tak dziwnie się coś mi ogląda. No nic, ja wracam. Chciałam wam tylko o tym powiedzieć, wracam do wypicia kawy i wtedy idę montować, bo chciałabym zrobić cokolwiek, chociaż z moim mężem całkiem długo rozmawialiśmy, już jest 2:36. Brawo Martyna, brawo. I tak właśnie rozwija się cały dzień. Miasto którzy z jeden z Wróciliśmy już z 2 placów zabaw i teraz zabieram się za gotowanie. Będzie makaron ponownie, więc raczej dużo pokazywać wam z tego nie będę. Mam jeszcze jeden słoiczek makaronu, raczej sosu do bolognese do wykorzystania, więc jeszcze go wykorzystam, a następnie może razem spróbujemy zrobić sos taki bolognese, który daliście mi w przepisach, w komentarzach, więc może wypróbuję następnym razem w kolejnym vlogu, kiedy będę gotowała właśnie makaron, ale dzisiaj wykorzystam może pewne informacje, czyli mięso będę na przykład podsmażała tym razem z przyprawami, żeby te przyprawy też trochę sprażyć. Na końcu oczywiście dodam ten sos ze słoiczka. W Korei właśnie często są promocje, że kupując jeden sos, drugi jest jakby w gratisie, albo kupując ser, ostatnio był także w gratisie, raczej wcześniej dużo, dodatkowo dostawało się w gratisie. Ja bardzo się cieszyłam z tych promocji, bo wtedy kupowałam więcej i zamrażałam, dzięki czemu miałam taki żółty ser tutaj. Jak wiecie, on nie jest popularny, a jak jest już popularny, to jest strasznie drogi i takie promocje, szukanie takich promocji zawsze jest na plusie, ale ostatnio się właśnie wycwanili i na przykład dali drugi ser za 30%. No ta połowa ceny albo ten jeden w gratisie już niestety został wycofany i bywa. Dobra, ja zajmę się raczej krojeniem cebuli, ale zmienię miejsce, bo tutaj jest mój kawowy kącik, a obok jest mój do gotowania. Po prostu jest dużo więcej miejsca w tym miejscu do gotowania, więc tam się przeniosę. I też was postawiłam troszkę w innym miejscu, chociaż możecie troszkę kiepsko mnie widzieć. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Ogólnie chciałam wam powiedzieć, że znowu mamy problem z komarami. Mamy strasznie dużo komarów u nas w mieszkaniu. Ponownie nas gryzą w nocy, jak takie czekają tylko jak zaśniemy i po prostu słyszymy, jak mamy taki kiepski sen, taki początkowy, kiedy jeszcze nie weszliśmy w tą taką głębszą fazę snu, to tylko słychać jak tak bzęczą mi przed uchem. Mój mąż się obudził wczoraj i po prostu szukaliśmy komarów, których nie znaleźliśmy. Ja nie wiem, co one robią, ale one się lubią ukrywać przed nami. O komarach chciałam wam powiedzieć. O tym ogólnie, także chciałam odpowiedzieć na pytanie, które już tak myślałam od dłuższego czasu, żeby z wami porozmawiać. To było pytanie z jednego z vlogów o moją pracę. Jak tam przygotowania do pracy, jak tam w ogóle myślenie na temat pracy. To za chwilę znajdę to pytanie i za chwilę wam opowiem. Przy okazji może zmienię baterię, bo widzę, że przydałaby się też zmiana baterii. Dobrze, zmieniona bateria oraz znalezione pytanie, chociaż było bardzo trudno, bo to pytanie w ogóle było pod filmem, którym w ogóle nie myślałam, że tam właśnie będzie. Idę po cebulę i odpowiem na część. Mam i moją piękną cebulę. Na szczęście już jest troszkę zimniej i mogę nam... Będzie tata? Oczywiście, że będzie tata. Tak? I oczy... Tak. Tak?
No niedługo powinien przyjechać, dlatego mama się śpieszy z obiadem, wiesz? I cieszę się, że już trochę zimniej się zrobiło, dlatego cebula może wytrzymać poza lodówką, dzięki czemu tam się troszkę miejsce zwolniło. Choć i tak staram się redukować ilość produktów, których nie używam, chociaż się ostatnio nazbierało. A to wszystko przez nasz kemping, na którym byliśmy. O. A przechodząc do samego pytania, to w ogóle jest ciekawy temat, ponieważ jak wiecie, ja kiedyś Wam wspominałam, że chciałabym zacząć pracę w kawiarni, w jakimś sklepie, coś takiego, po prostu dorywczą pracę, taką, którą bym mogła przy okazji pogodzić z wychowywaniem synka oraz kanałem na YouTubie, bo nie chciałabym nawet, jeżeli bym dostała gdzieś pracę, rezygnować z kanału na YouTubie, ponieważ montowanie filmów naprawdę sprawia mi bardzo dużo przyjemności. Uwielbiam sobie posiedzieć i pomontować. Po pierwsze, to bardzo mnie relaksuje. Ja jestem taką osobą, która zawsze zaprząta sobie głowę różnymi myślami i to czasami bardzo ciężkimi myślami. I na przykład montowanie filmów bardzo mi pomaga w tym, żeby uciszyć mój umysł. Nie myślę w tym momencie o żadnych takich sprawach bardzo, które mnie duszą. I właśnie to montowanie filmów bardzo mi w tym pomaga i dlatego też chciałabym, żeby to tak czy siak zostało. I to jest też troszkę taka odpowiedź do tego pytania, czy nadal szukam i czy nadal będę chciała pracować. Tak, nadal będę chciała pracować, nadal nad tym myślę, nawet jeżeli założyłam kanał razem z Moniką na temat koreańskich kosmetyków. Wiecie, żeby zarobić na YouTubie, to niestety trzeba mieć bardzo dużo subskrybentów, bardzo dużo osób, które oglądają każdy filmik, którzy chcą polajkować, którzy chcą skomentować. A niestety mali youtuberzy, tacy jak my, nie możemy liczyć na to, żeby zrezygnować z pracy na rzecz YouTube'a i się poświęcić, chociaż to lubimy. Jeżeli chcielibyśmy na przykład skupić się bardziej właśnie na YouTubie, rozwijać się w tym temacie, tych dwóch kanałów nam, tak jak Bori Beauty i nasz Bori Beauty jeszcze jest dodatkowym problemem, bo nie tylko ja tam pracuję, nie tylko ja tam tworzę treści, ale także Monika, więc my jesteśmy razem. Ten kanał jest jednością, jakby to powiedzieć, i tutaj właśnie dużo chodzi o to, że musimy się razem konsultować i jak wiecie, jak mogłabym powiedzieć, trzeba mieć 1000 subskrybentów, żeby w ogóle cokolwiek zarabiać z reklam, a żeby zarabiać taką kwotę, żeby móc wyżyć się w Korei, ale nie tylko, myślę, w Korei, ale także w innych krajach, trzeba jednak mieć tą pokaźną liczbę osób, które oglądają regularnie nasze filmy, wspierają oglądając reklamy, a niestety, jak wiecie, Bori Beauty na przykład dopiero ma 700 ileś subskrybentów i to niestety jest malutko. Nawet jak przekroczymy ten 1000, to niestety nie docieramy do takiego szerszego grona. Do szerszego grona oczywiście docierają ci najwięksi youtuberzy, którzy mają już jakąś liczbę subskrybentów, albo te osoby, które po prostu mają jakieś znajomości, dzięki którym mogą wypromować, zostali wypromowani przez innych większych youtuberów. Dlatego też to już jest odpowiedź na wasze pytanie. Po prostu, no nie, no nawet jeżeli bym chciała, żebym mogła zarabiać na tym YouTubie na tyle, aby się dla niego poświęcić w 100%, to niestety no nie mam takich możliwości. Jestem za małym youtuberem, za mało zarabiam, żeby nie szukać pracy w Korei. Oczywiście to jest uwarunkowane moim koreańskim, który nadal no po prostu kuleje. Już tłumaczyłam wam w wcześniejszym filmiku, że mój koreański raczej
idzie do przodu, ale nie w takim tempie, w którym ja bym chciała i w takim tempie, w którym pozwoliłabym sobie na taką luźną pracę, na przykład w kawiarni lub w sklepie. Oczywiście będę szukała pracy, będę się starała znaleźć tą pracę, ale właśnie nie wiem, co na to moi przyszli pracodawcy, czy na przykład ich to, że ja mówię takim prostym koreańskim językiem wystarcza. Drugie pytanie było na mój temat kursu koreańskiego, którego wzięłam w pewnym momencie i ja chodziłam na ten kurs co tydzień, 3 razy w tygodniu i ten kurs chodziłam 3 razy w tygodniu i w pewnym momencie przestałam na niego chodzić. Było to spowodowane tym, że wyjechałam do Polski. Przez cały miesiąc nie chodziłam na kurs. Po tym jak wróciłam, na kursie mieliśmy miesięczną przerwę wakacyjną i po tej miesięcznej przerwie wakacyjnej ja już nie wróciłam do koreańskiego. Było to troszkę spowodowane tym, że na tym koreańskim tak naprawdę tego, czego oczekiwałam, nie otrzymałam. Te kursy są darmowe, są fajne, ale niestety, czy fajne. Dla osób, które zaczynają dopiero przygodę z koreańskim, myślę, że są naprawdę fajne. Są darmowe, dają dodatkowe możliwości nauki i obcowania w tym języku, ale jako osoba, która ma nierówny poziom, bo ja tak naprawdę zastanawiając się ostatnio, na jakim poziomie ja jestem, to nawet sama nie potrafiłam określić, ponieważ chodziłam na różne kursy ukończyłam, ale po tych kursach tak naprawdę nauczyłam się, jak obsługiwać książkę z koreańskiego, a nie nauczyłam się, jak mówić po koreańsku. No niestety, te kursy przechodzą przez książki i są to takie kursy, gdzie nie mamy się nauczyć mówienia, a mamy się nauczyć korzystania z książki i samej gramatyki. Czyli wkuć gramatykę w głowę, a później nie wiedzieć, jak ją używać. Coś takiego mogłabym tak określić cały ten kurs. Makaron? Tak, robię makaron. Pokaż mi. Jeszcze nie mam co Ci pokazywać. Tutaj jak na razie nic nie ma. Tylko uważaj na to. Tak. Mówię mama, że mama nie ma co tam pokazywać. Cebulę? No, cebulę mam. I kończąc temat, ja nie potrzebuję właśnie nauki samej gramatyki iść, a codziennie tak samo w te same rubryczki, w to same zajęcia, zadania, bo one nie uczą mnie mowy. Ja po takim kursie nie wiem, jak cokolwiek powiedzieć. Ja znam gramatyki, ale nie wiem, jak ich używać. Znam słowa, ale nie wiem, jak ich użyć. I dużo więcej się uczę słuchając mojego męża, jak on mówi z Eliaszem. Czasami się łapię na tym, że znam słowa, których wcześniej nie używałam, niż na przykład po tych zajęciach z koreańskiego. To jest taki system bardzo starej nauki, gdzie przychodzisz na zajęcia, dostajesz zapytanie, co robiłeś w tym tygodniu, ty mówisz dwa zdania, każdy z osobna mówi 2 zdania i potem lecimy gramatyką. Trochę słuchania, takiego typowego książkowego słuchania, składania typowych książkowych zdań, a potem jak mówisz, nie Elia, najpierw obiad, a po obiedzie dostaniesz. Nie, tak. Tylko. Eliasz by chciał chleb bananowy. Ogólnie fajny przepis, ale coś chyba z moim piekarnikiem jest nie tak, że za wysoką temperaturę możliwe z termoobiegiem i musiałam wyłączyć go wcześniej, bo już mi się chlebek bananowy troszkę przypalił. Następnym razem będę pamiętała, że... Następnym razem będę pamiętała, żeby
wziąć ten chlebek bananowy na przykład na 170 albo nawet na 160 i niech sobie tam dopieka się w tą godzinę. 1. No. 1 i 2. Tak. 1, 2 I 3, i 3 4, i 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10! 10. Brawo! Eliasz potrafi liczyć. Tak. I na przykład ten chlebek bananowy wstawić na 160, a nie na 180. No niestety, przypiekł się troszkę za mocno, ale nadal smakuje dobrze. W środku był wilgotny, taki fajny, więc będzie i tak dobre. Mama, sosem. I sosem. Anita poradza sosem. Gdzie będzie sos wlany? Mama tutaj wleje sos później. Ja też. Tak? No dobrze, a tutaj później mama tutaj doda to i też przyprawy mam. Jem tego. No, Mam tego. tak. Domu. Mój domu. W naszym domu? Tak. O matko, i co my zrobimy, jak jest potwór w naszym domu? Co? Daleko jest. Daleko jest? Tak. Uff, to mama się już tak bardzo nie boi, wiesz? Jak potwór jest daleko. Mama. No. Ja lubię tego. Co robisz? Ja nie lubię tego. A to są pomidory. Mam baba, babcia. Będzie dziadzia i wujek. Wujek. No wujek. Dziadzia wujek. Babcia tu jest! Mama, gdzie jest? Rzeczy, które dostałam od Patrycji, a tak naprawdę o nią poprosiłam ją, bo się pytała mnie, co bym chciała, to mam sencze, herbatę japońską, Nichigetsu, herbata Aipodoti. Mam nadzieję, że nie kalecza, ale nie znam japońskiego, ale za to jest tutaj po angielsku, co nieco, sencha refreshing fragrance, dip of flavor achieved by being grown in hills with stark temperature difference. This tea has clear gold yellow hue. Bardzo interesująco to brzmi. Nawet jest informacja, jak powinniśmy ją parzyć. Już niedługo zacznę z niej korzystać. Mam jeszcze jedną czarną, to więc najpierw ją wykończę, bo nie chciałabym otwierać niepotrzebnie tej herbaty, żeby po prostu jej, wiecie, nie wywietrzyć, kiedy mam inne. I wolę użyć te starsze i tą na później. I oczywiście dostałam także 2 prezenty, które miała moja siostra wziąć do Polski, ale niestety waga jej walizki poinformowała, że musi coś z niej wypakować i niestety trafiło na 2 butelki. Jedna z nich to jest alkohol, raczej 2 to są alkohol, podobne, ale o różnych smakach. I ta jest z yuzu, czyli z owocem, z połączenia mandarynki i papedy. Korzenie sięgają niby Chin, Japonii i Korei. W Korei także możecie ten owoc znaleźć, zdobyć, ale nie jest to tak bardzo popularne. Tutaj, jak widzicie, żółtawy odcień naprawdę smakuje dobrze, bo już mieliśmy okazję jedną taką buteleczkę wypić na kempingu i naprawdę smakowało to przednio i pysznie, ponieważ
w ogóle nie było czuć właśnie tego alkoholu, przez co wygodnie się to piło. Taka jedna buteleczka na spokojnie, taki wieczór przy grillu był cudny. Drugi mam z owocu umy, ale powiem Wam szczerze, że za to o tym owocu nic nie wiem. Tutaj mamy kolor pomarańczy, chociaż zdjęcie owocu jest różowe. Nie kojarzę, z czego to jest, ale będziemy na pewno testować z moim mężem, jak będziemy mieli okazję i spróbujemy, jak to smakuje. Jedną buteleczkę, tak jak moja siostra powiedziała, że mam wypić razem z Moniką, więc jak tylko Monika wyzdrowieje, to razem sobie spędzimy wolny czas. Ja będę tutaj, jak widzicie, składać dalej ubrania. Pójdę jeszcze zmontować trochę filmów i wtedy będę się szykowała także do spania. Jak słyszycie, Eliasz już zaczyna głośno tutaj krzyczeć, więc muszę im szybciej skończyć, żeby nie zagłuszył mojego gadania, więc zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia. Pa!